Cześć, witajcie na kanale Forum Aurora. Bardzo często w branży gier mówimy o różnych najlepsza gra roku, najlepszy tytuł danego miesiąca, najlepszy RPG, najlepszy shooter, najlepszy horror. Rankingów, nagród i zestawień w internecie nigdy nie brakuje i nie będzie brakować. Ale jest jedno pytanie, które pojawia się znacznie rzadziej, a moim zdaniem jest o wiele ciekawsze. Jaka jest najlepsza gra całej obecnej generacji? Nie miesiąca, nie roku, tylko całej generacji sprzętu. I tu pojawia się kolejny problem. Bo zanim zaczniemy w ogóle o tym rozmawiać, trzeba odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie. Kiedy właściwie zaczęła się obecna generacja i co ją definiuje w branży gier? Dla wielu osób to pojęcie jest dość płynne. Jedni powiedzą, że generacje definiują technologie, inni, że trendy w branży, jeszcze inni, że moment, w którym gry zaczynają wyglądać nowogeneracyjnie. Ale prawda jest znacznie prostsza. W branży gier generacje definiują konsole, a dokładniej moment ich premiery. Czyli w dużym skrócie, jeśli mielibyśmy stworzyć definicję generacji w kontekście gier wideo, byłby to okres między premierą jednej generacji konsol, a premierą następnej. I w tym ujęciu obecna generacja zaczęła się bardzo konkretnie. 10 listopada 2020 roku zadebiutowały Xbox Series X oraz Xbox Series S. Dokładnie 9 dni później, czyli 19 listopada 2020 roku, swoją premierę miało PlayStation 5. I to właśnie ten moment uznajemy za początek obecnej generacji. Dla porównania, poprzednia generacja trwała mniej więcej prawie 8 lat. Zaczęła się w 2013 roku wraz z premierą PlayStation 4 i Xbox One, a zakończyła się w listopadzie 2020 roku. Czyli patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, obecna generacja też jest już z nami kilka dobrych lat. I to jest idealny moment, żeby zadać sobie pytanie, które gry naprawdę definiują tę generację. Które tytuły pokazały możliwości nowego sprzętu, zostawiły największy ślad i sprawiły, że będziemy o nich mówić jeszcze za kilka lat. Bo dziś spróbujemy właśnie na to odpowiedzieć. Skoro już wiemy, kiedy zaczęła się obecna generacja, pojawia się kolejne, znacznie trudniejsze pytanie. Jak właściwie wybrać grę generacji? To nie jest przecież ranking sprzedaży. To nie jest też konkurs na najwyższą średnią ocen w internecie. Nie istnieje jedna oficjalna metoda, według której można wziąć wszystkie gry z ostatnich lat, rzucić je do jednego arkusza Excel i na końcu otrzymać zwycięzcę z napisem oto najlepsza gra tej generacji. Tak to niestety nie działa. Możemy oczywiście spróbować stworzyć pewne ramy i zastanowić się nad kilkoma kryteriami. Na przykład wpływ gry na branżę, wykorzystanie możliwości nowego sprzętu, jakość wykonania i odbiór graczy, zapamiętywalność i kulturowy ślad. Czyli innymi słowy, które gry naprawdę definiują tę generację, a nie tylko się w niej pojawiły. Tylko że nawet jeśli ustalimy takie kryteria, bardzo szybko pojawia się problem. W grach wideo obiektywizm praktycznie nie istnieje. Możemy analizować technologię, patrzeć na sprzedaż, porównywać recenzje, ale na końcu i tak dochodzimy do momentu, w którym ktoś mówi: dla mnie grą generacji jest ta konkretna gra, bo była najlepszym doświadczeniem, jakie miałem. I wiecie co? W ogromnej większości przypadków to jest absolutnie uczciwa odpowiedź, bo gry wideo to nie tylko liczby, wykresy i średnie ocen. To emocje. Dlatego w tym filmie spróbujemy podejść do tematu z dwóch stron. Najpierw zastanowimy się, które gry naprawdę mają argumenty, żeby nazywać je grami generacji. A potem zobaczymy, czy na końcu i tak nie skończy się na tym, że każdy z nas ma zupełnie inną odpowiedź. Powiem wprost, nie będę tutaj niczego udawał. Katalizatorem powstania tego filmu były słowa Kiszaka, który stwierdził, że jego zdaniem najlepszą grą obecnej generacji jest Demon's Souls Remake. I jeśli ktoś po usłyszeniu słów katalizator i Kiszak oczekuje tutaj jakichś dram, dymów i personalnych wycieczek, to od razu uprzedzam, nic takiego tutaj nie będzie. To, że się z kimś nie zgadzam, nie znaczy, że muszę go obrażać. Natomiast faktem jest, że kiedy usłyszałem tę opinię, zacząłem się nad nią naprawdę długo zastanawiać. I im dłużej o tym myślałem, tym bardziej nie byłem w stanie zrozumieć tej perspektywy. Żeby była jasność, Demon's Souls Remake to bardzo solidna produkcja i świetnie zrealizowany remake. Technicznie fantastyczna gra i prawdopodobnie jeden z najładniejszych Souls-like'ów na rynku. O ile w ogóle nie najładniejszy. Ale właśnie tutaj pojawia się problem. To jest remake, a dla mnie już sam ten fakt na starcie bardzo mocno utrudnia, a w zasadzie niemal całkowicie wyklucza mówienie o tej grze w kategorii najlepszej gry generacji. Nawet jeśli spróbujemy użyć tych kryteriów, o których mówiłem wcześniej, czyli wpływu na branżę, śladu kulturowego, zapamiętywalności czy znaczenia dla medium,
to nagle okazuje się, że w przypadku tej gry większość z tych argumentów przestaje działać. Weźmy na przykład ślad kulturowy. Oryginalne Demon's Souls faktycznie taki ślad zostawiło i to ogromny. To była gra, która współtworzyła fundament całego gatunku Souls-like i pośrednio doprowadziła do powstania takich tytułów jak Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro. Ale ten moment wydarzył się lata temu. Remake z 2020 roku tego nie zrobił. On tę historię po prostu odtworzył i podał w ładniejszej formie. I tyle. I zrobił to bardzo dobrze, ale to nadal nie jest to samo, co tworzenie czegoś przełomowego. Podobnie jest z wpływem na branżę. Remake z definicji raczej nie zmienia kierunku branży, bo jego zadaniem jest przede wszystkim odtworzyć istniejące już dzieło przy użyciu nowych technologii. Czyli znowu, wpływ był, ale lata temu. Jeśli chodzi o zapamiętywalność, też mam pewne wątpliwości. Kiedy dziś słucha się rozmów o grach From Software, to wciąż regularnie wracają nazwy takie jak Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro. Natomiast mam wrażenie, że Demon's Souls po swojej premierze dość szybko zniknęło z dyskusji. Oczywiście był moment zachwytu, głównie technologicznego, a dokładniej pod względem optymalizacji działania samej gry. Ale później gra raczej nie wracała do rozmów w taki sposób, w jaki wracają inne tytuły tego studia. Jedyna kategoria, w której bez problemu można się zgodzić, to pokaz możliwości sprzętu, bo jako jedna z pierwszych dużych produkcji na PlayStation 5 robiła naprawdę ogromne wrażenie wizualne. Tylko że nawet tutaj trudno mówić o czymś na poziomie system sellera, jakim dla PlayStation 4 było kiedyś Bloodborne. Dlatego dla mnie, mimo całego szacunku do jakości tej produkcji, Demon's Souls Remake po prostu nie jest grą generacji. Jakiś czas temu napisałem o tym post. Napisałem w nim wprost, że moim zdaniem remake Demon's Souls nie jest grą generacji i zapytałem ludzi, jaka gra waszym zdaniem zasługuje na ten tytuł. To samo pytanie wysłałem też do wielu osób w wiadomościach prywatnych, robiąc taką małą nieformalną sondę, żeby mieć jak najszerszy pogląd na temat i możliwie szeroką grupę badawczą. I już na wstępie powiem wam jedną ciekawą rzecz. Nikt, ani jedna osoba nie wskazała Demon's Souls Remake, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Jest natomiast inna produkcja From Software, która mimo upływu kilku lat wciąż jest na ustach wielu graczy. Jest przez nich wspominana, wracają do niej media i bardzo często pojawiała się pod moim postem oraz w prywatnych wiadomościach. Mowa oczywiście o Elden Ring. I tutaj naprawdę trudno się z tym nie zgodzić. To była gra, która wyniosła Souls-like'i do absolutnego mainstreamu. Nagle wszyscy chcieli w nią zagrać, nawet osoby, które wcześniej nie miały z tym gatunkiem nic wspólnego. Twitch wręcz eksplodował od ilości twórców mierzących się z bossami, ginących po kilkadziesiąt razy i próbujących zrozumieć, jak działa ta gra. Do tego dochodzi kwestia otwartego świata. Oczywiście można tej otwartości wiele zarzucić i nie będziemy dziś wchodzić w szczegóły, bo to temat na osobny materiał. Ale fakt jest taki, że Elden Ring był pierwszą tak dużą grą Souls-like, która postawiła na ogromny otwarty świat. I to poskutkowało czymś bardzo ważnym. Ogromną falą nowych graczy, którzy po raz pierwszy zetknęli się z tym gatunkiem. Dlatego jeśli ktoś mówi, że Elden Ring to gra generacji, to naprawdę trudno się z tym kłócić. Ślad kulturowy? Jest. Wpływ na branżę? Jest. Zapamiętywalność? Zdecydowanie. Chociaż osobiście miałem z tą grą kilka problemów i dla mnie trochę zabrakło, żeby nazwać ją tą jedną, definitywną grą generacji. Wiele osób wskazywało też Clair Obscur Expedition 33. I tutaj powiem krótko, nie mam zamiaru długo się nad tą grą rozwodzić. Ta gra robi wiele rzeczy poprawnie, ale w dużej mierze polega na tym, że bierze znane rozwiązania z gatunku JRPG i ubiera je w estetykę bardziej przystępną dla europejskiego gracza. Nie jest to żaden przełom technologiczny, nie ma tam szczególnie nowatorskich systemów. Nie mówię, że to zła gra, wręcz przeciwnie. Grałem, skończyłem i jest dobra. Ale nie rozumiem skali hype'u, jaki się wokół niej pojawił. Więcej o samej grze znajdziecie w materiale Asakury. Link w opisie. Pojawiał się też Ratchet & Clank Rift Apart. I tutaj trzeba powiedzieć wprost. Technologicznie to jest absolutne dzieło. Natychmiastowe wczytywanie, przeskoki między światami, brak loadingów, to była demonstracja możliwości PlayStation 5. Problem w tym, że poza technologią ta gra nie zostawiła aż tak dużego śladu. Baldur's Gate 3 to z kolei zupełnie inna historia. Ogromne RPG, pełna reaktywność świata i postaci.
masa memów, wiralowy sukces i ogromny wpływ na popularność gatunku. I tak, absolutnie ma argumenty, żeby być grą generacji. Ale jeśli mam być z wami całkowicie szczery, dla mnie grą generacji jest zupełnie inna produkcja. I jest to Death Stranding 2. Gra generacji powinna być czymś więcej niż tylko bardzo dobrą grą. Powinna być odważna, wyznaczać kierunek, a nie tylko iść utartą ścieżką. I właśnie dlatego Death Stranding 2 dla mnie spełnia te kryteria w 100%. Już w pierwszych minutach dostajemy coś, co naprawdę robi wrażenie. Płynne, wręcz niezauważalne przejście z cutscenek do gameplayu oraz ogromną mapę, która nie tylko jest wielka horyzontalnie, ale też wertykalnie. I to robi robotę. Bo tu nie chodzi tylko o przestrzeń. Chodzi o to, jak ona działa. Każdy kamień, każdy spadek terenu i każda rzeka mają znaczenie. To nie jest pusta mapa do odhaczenia znaczników. Podłoże żyje. Śnieg, błoto i skały, wszystko ma swoją fizykę. Woda fenomenalna. Czujesz jej siłę, kiedy nurt cię łapie. To nie jest tylko animacja, tylko realne zagrożenie, które może cię zmieść z powierzchni. Lawiny to nie są oskryptowane momenty pod trailer. To są sytuacje systemowe. Jeden gracz ich doświadczy, drugi nie. I to jest właśnie różnica między ładną grą, a systemowo dopracowanym doświadczeniem. A teraz najlepsze. To wszystko jest zapakowane w gameplay, który dla wielu był nudny. No i tutaj zaczyna się zabawa, bo mam wrażenie, że część środowiska, szczególnie krytykującego gry, trochę przyzwyczaiła się do budowania mitu prawdziwego grania. Czyli ciągła walka, trudność, pot, krew i najlepiej jeszcze 200 zgonów na godzinę. No bo wiecie, gra ma was nauczyć życia, że nie będzie łatwo. I jakby spoko, tylko problem zaczyna się wtedy, kiedy wszystko inne z automatu uznawane jest za gorsze. I nie ukrywajmy, nawet tacy twórcy jak wcześniej wspomniany Kiszak często reprezentują to podejście. Szybka akcja, intensywność, konkret. A kiedy gra każe ci iść, myśleć, planować trasę, albo nie daj Boże słuchać fabuły i wczuwać się w klimat, pojawia się ściana. I żeby była jasność, to nie jest atak, to obserwacja. Bo właśnie w tym tkwi siła Death Stranding. To gra, która idzie pod prąd, wywraca konwencje i próbuje zrobić z czegoś pozornie nudnego coś epickiego. Zamiast walki co 30 sekund daje ci drogę i wytchnienie. Zamiast ciągłego bodźcowania daje przestrzeń do odczuwania i interpretacji tego, co już przeżyliśmy jako sam i nasza ekipa. Ty po prostu chcesz odkrywać kolejne fragmenty mapy, a nawet więcej, chcesz poznawać ludzi, którzy czekają na nas w schronach. Bo tak, oni też mają swoje mikrofabuły. Hideo Kojima zrobił coś, co w tej branży zdarza się rzadko. Podjął ryzyko i stworzył grę, która nie próbuje przypodobać się wszystkim. Z chodzenia z paczkami zrobił doświadczenie, które ma ciężar zarówno mechaniczny, jak i emocjonalny. I w tym sequelu widać to najbardziej. To fenomenalna opowieść o śmierci, o bólu, o tym jak radzić sobie ze stratą, o tym jak przechodzi się przez kolejne etapy żałoby. Ta produkcja dobitnie pokazuje też, że silniki komercyjne takie jak Unreal Engine 5 wypadają blado w porównaniu z silnikami dedykowanymi, takimi jak choćby Decima. I tak, można powiedzieć, że to symulator kuriera, ale można też spojrzeć głębiej i zobaczyć, że to jedna z niewielu gier tej generacji, która faktycznie próbuje coś powiedzieć i robi to nie tylko fabułą, ale też rozgrywką. I teraz pytanie, czy to jest gra dla każdego? Absolutnie nie, ale może właśnie o to chodzi. Najlepsze gry bardzo często nie są dla wszystkich i dlatego dla mnie to jest dokładnie to, czym powinna być gra generacji.